Łódź przez lata uważana była za miasto szare i nijakie. Fabryki pamiętające czasy ziemi obiecanej, szare kamienice i blokowiska, bananowa młodzież, która najlepsze lata ma już dawno za sobą. Tak wyglądało to jeszcze kilkanaście lat temu. Dzisiejsza Łódź wygląda inaczej. Zadbano o dawne fabryki, ba, z dużej ich części uczyniono atrakcje turystyczne, jak manufaktura czy biała fabryka. Fabrykanckie pałace odzyskały dawny blask, powstają także nowoczesne centra edukacyjne. Tylko tego semafora żal. Na naszym kanale znajdziecie już całkiem sporo materiałów dotyczących Łodzi. Jedne trochę starsze, może jeszcze nie najlepiej zrobione, inne nowsze i te najbardziej aktualne z ostatnich tygodni. Bo Łódź to miasto, do którego zawsze wracamy z sentymentem i zawsze odkrywamy ją na nowo. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam trochę inne oblicze Łodzi. Nie będzie tu najpopularniejszych atrakcji, ale miejsca trochę rzadziej odwiedzane przez turystów, związane z tragicznymi losami miasta i jego mieszkańców. Rozszerzone więzienie policyjne, mieszczące się w dawnej fabryce włókienniczej Samuela Abbego, utworzono 1 lipca 1940 roku na bazie obozu przejściowego, który powstał w listopadzie 1939. Przez 5 lat funkcjonowało tu najcięższe więzienie okupowanej Łodzi. W jego murach stworzono tak okrutne warunki, iż więźniowie wysyłani do obozów koncentracyjnych byli wdzięczni losowi za wydostanie się z piekła. Każdego dnia na skutek głodu, chorób, wycieńczenia oraz sadystycznego znęcania się wachmanów ginęli tu więźniowie. W więzieniu osadzono sporo liczbę łódzkiej młodzieży, a także osoby podejrzewane o przestępstwa lub wykroczenia przeciw prawu niemieckiemu. Wśród znanych osób osadzonych na Radogoszczu byli m.in. powojenny aktor Włodzimierz Skoczylas oraz lekarz Władysław Dzierżyński, rodzony brat Feliksa Dzierżyńskiego. Więzienie na Radogoszczu, nazywane także obozem więziennym, było w czasach okupacji największym łódzkim więzieniem. Przeszło przez nie łącznie około 40 000 osób, które często padały ofiarami sadystycznie usposobionej załogi. Szczególnie złą sławą cieszył się przedwojenny furman z Pabianic Józef Heinrich, nazywany Krwawym Józkiem. Więźniowie ginęli lub tracili zdrowie wskutek znęcania się, ale padali także ofiarami egzekucji dokonywanych w podłódzkich lasach. Do najokrutniejszego mordu doszło w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku, na kilkadziesiąt godzin przed przejęciem Łodzi przez Armię Czerwoną. W związku ze zbliżającym się frontem wydano rozkaz o ewakuacji lub wymordowaniu więźniów. Masakra rozpoczęła się około północy. Gdy oprawcy napotkali opór osadzonych, podpalili więzienie, ryglując wcześniej drzwi. Do tych, którym cudem udało się wydostać z płonącego budynku, strzelano z karabinu maszynowego. Z 1500 więźniów z masakry ocalało 30.
Teren więzienia już w pierwszych tygodniach po zakończeniu okupacji został uznany za miejsce pamięci, a w 1976 roku otwarto stałą ekspozycję muzealną. Dziś, po modernizacji w 2018 roku, możemy obejrzeć tu ekspozycję prezentującą dzieje kraju Warty i więzienia na Radogoszczu. Kolejnym miejscem związanym z tragicznym okresem II wojny światowej jest zabytkowy budynek stacji kolejowej Radegast. Była ona związana z utworzonym w 1940 roku gettem. Początkowo obiekt pełnił funkcję punktu przeładunkowego żywności i surowców przeznaczonych dla ludności i zakładów pracy getta. Od stycznia 1942 roku stacja stała się miejscem, z którego wywożono ludność żydowską do obozów zagłady w Chełmie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Mimo upływu dziesięcioleci do dziś przetrwał drewniany budynek dworcowy z rampą. Stacja powstała jeszcze przed wojną w 1937 roku. Zapisała się jednak tragicznie w historii w chwili zamknięcia getta i odizolowania go od reszty miasta. Okolice stacji zostały odgrodzone i otoczone zasiekami, a mieszkańców pobliskich domów wysiedlono. Wewnątrz stacji trwają obecnie prace nad multimedialną makietą, która będzie prezentowała życie mieszkańców łódzkiego getta. Budynek stacji jest elementem pomnika zagłady. Ten symboliczny pomnik rozpoczyna się 140-metrowym tunelem deportowanych, symbolizującym nieuchronność losu wywożonej ludności żydowskiej. Na ścianach betonowej konstrukcji znajduje się kalendarium oraz listy transportowe zawierające nazwiska wysyłanych na śmierć. Tunel kończy się kolumną pamięci, wewnątrz której płonie symboliczny znicz. Ostatnim miejscem na naszej dzisiejszej trasie jest budynek dawnego carskiego więzienia, zbudowanego w latach 1883-85 przy ówczesnej ulicy Długiej, dziś Gdańskiej. Było ono przeznaczone przede wszystkim dla więźniów politycznych, m.in. działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej i innych ruchów niepodległościowych. Funkcje więzienne budynek pełnił także w czasie I i II wojny światowej oraz po jej zakończeniu do 1953 roku. W dwóch ostatnich okresach było to miejsce odosobnienia przeznaczone dla kobiet. Więziona była tu m.in. agentka wywiadu AK Halina Schwarz. Wewnątrz budynku możemy obejrzeć wystawę pokazującą historię więzienia przy Gdańskiej. W dawnych celach z zachowanymi oryginalnymi drzwiami i piecami można zobaczyć, w jakich warunkach przetrzymywani byli zatrzymani w różnych okresach jego funkcjonowania. Znajdziemy tu także archiwalne dokumenty i fotografie prezentujące postacie zarówno więźniów, jak i załogi oraz liczne zachowane po nich pamiątki. W salach pierwszego piętra znajdują się również ciekawe wystawy czasowe.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.